Czasami w komentarzach pod naszymi materiałami zarzucacie nam, że testujemy wyłącznie wypasione wersje najdroższych samochodów, a w ogóle nie pokazujemy nowych aut takich dla ludu. Więc dla odmiany dzisiaj coś naprawdę taniego, co powinno zmieścić się w budżecie większości z Was. Tylko 31 000 złotych brutto. Taka jest dokładnie miesięczna rata leasingowa za ten samochód. I teraz silny, uzbrój się w cierpliwość, gdyż będę wyjeżdżał w podskokach. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Mam dwie ręce, to już było, to na mej psychice, bardzo się odbiło. Jeżeli mieszkacie na Bronxie, to będzie to idealny samochód dla Was. Ale zanim zacznę Wam o nim opowiadać, to pokażę Wam dwie naprawdę mega duże ciekawostki. Ciekawostka pierwsza. I jak robicie tak, to wszystko tam lata. To jest jedna ciekawostka. Identycznie jest przy drugich drzwiach i pokażmy to, żeby nie było, że wymyślamy. I jak trzaskacie, to pięknie lata. I druga ciekawostka to jest, słuchajcie, drewienko, za które trzeba zapłacić ponad 3000 zł z tymi liniami. O, to. Widzicie, jak to pięknie wygląda. Bardzo ładnie, nie? To mało brakuje, żeby to można było odpiąć z klipsików. Tutaj na bokach wcale nie jest lepiej. Mówimy o samochodzie, który w tej konfiguracji kosztuje bańkę 200 i w nazwie ma Maybach, bo pełna nazwa to Mercedes Maybach GLS 600. Natomiast to skakanie, które widzieliście, kosztuje dodatkowo 37 000 zł. Nazywa się e-Active Body Control i nie stworzono go tak naprawdę do tego, żebyście mogli jechać i rapując sobie przez miasto, bo działa to tylko do 15 km na godzinę, a stworzono to po to, żebyście w terenie, jak ugrzęźniecie, mogli łatwiej wyjechać. Samochód zaczyna się wtedy poruszać góra-dół, wy dodajecie gazu i podobno umożliwia to wyjechanie z tarapatów. Gdyż Mercedes twierdzi, że jest to naprawdę terenowy samochód z prawdziwego zdarzenia, który jednocześnie gwarantuje Wam ultra luksus, bo jak widzicie, tutaj napisano Maybach. Tutaj jest już gwiazda Mercedesa. Na kołach również macie gwiazdeczkę, a tutaj napisane Maybach. Na kierownicy macie już tylko gwiazdę Mercedesa, ale żeby podkreślić, że to trochę Maybach, to tutaj macie napisane Maybach. Nie ma już takiego prawdziwego Maybacha, który miałby tylko znaczki Maybacha, jak ten poprzedni, który był oparty na klasie S. Natomiast teraz po prostu to czysty marketing. Mercedes daje Wam Mercedesa GLS, tylko ten Mercedes GLS ma bardzo dużo chromu. I dodatkowo jeszcze napisane tutaj Maybach. I życzy sobie za to, wiecie ile? 855 000 kosztuje wersja podstawowa, ale nasza oczywiście nie jest podstawowa, nasza jest niepodstawowa i ma na przykład pakiet First Class, ma na przykład skórę za dodatkowe 79 000 zł, ma na przykład podwójne fotele zamiast tylnej kanapy, w związku z czym pełna specyfikacja, jak sobie tego doposażycie, to może sięgnąć nawet 1 300 000 zł. Same te felgi 23-calowe kosztują dodatkowo ponad 30 000 zł. Lakier nasz akurat jest standardowy, ale jeżeli chcielibyście zaszaleć i mieć na przykład dwukolorowe nadwozie, tutaj złote, bo przecież do chromu złoty idealnie pasuje, a tutaj różowy, bo przecież różowy świetnie zgrywa się ze złotym i z chromowanym, to wówczas musicie dopłacić 90 000 zł. Kolejna ciekawostka. Wspaniały próg, który tutaj się wynurza, jak otwieracie drzwi. I co ten próg robi? Ten próg najczęściej uszkadza Wam piszczel, ale widzieliście, schował się. W momencie, kiedy wyczuł obecność nogi, o, to się schował. Natomiast jak macie małe dzieci, to on się nie schowa, natomiast połamie dzieciom nóżki. W związku z czym ten próg to jedno wielkie zło. Nie znalazłem komendy, która by go wyłączyła tam z poziomu komputera pokładowego. I on utrudnia wręcz wsiadania, a nie pomaga. Owszem, jeżeli macie 5 latek, i chodzicie jeszcze na czworakach czasami, to być może Wam pomoże. Ewentualnie jak wracacie z imprezy, no to faktycznie będzie Wam łatwiej się dostać do środka, ała, w ten sposób, ale wówczas zajęcie głową centralnie w ten ekranik tutaj. No więc dla pijących i wpełzających do środka również ten próg nie za bardzo. Prawda jest taka, że lepiej jest, kiedy go nie ma. Żeby go nie było, to muszę najpierw zamknąć drzwi. On się schowa.
Teraz spróbujemy go przyblokować. O, i zobaczcie. I wsiadanie na tylną kanapę to nie jest jakaś wielka mecyja. Teraz samochód jest maksymalnie podniesiony, bo był w tym bouncy mode. Sobie podskakiwał i naprawdę nie jest to wielkie ajwaj, żeby tutaj wsiąść, więc ten próg to jest zdecydowanie przerost formy nad treścią. Technicznie to jest zdecydowanie Mercedes GLS. Przy czym w Mercedesie GLS nie otrzymacie tego, co tutaj jest w Mercedesie Maybachu GLS pod maską, gdyż mamy tutaj oznaczenie 600. Dawniej sugerowałoby to 12 cylindrów, prawilne 6 litrów pojemności. Tutaj niestety tak nie jest, to tylko 4 litry V8 doładowane i zobaczcie, znowu ten marketing. Tu znaczek Mercedesa, a Maybacha tutaj doklejony gdzieś na siłę. Nawet nie starają się już udawać, że nie macie do czynienia z niczym nadzwyczajnym tak naprawdę, tylko po prostu z Mercedesem, który dostał znaczek Maybacha. 557 koni mechanicznych, 720 Nm, technologia mild hybrid, ten mały generatorek ma 22 konie mechaniczne i przy tym całym grzmocie, który waży 2700 kg, to nie sądzę, żeby jakieś wielkie cuda był w stanie zdziałać. Ponieważ całe auto jest znacznie cięższe niż GLS, bo waży 2 tony 785 kg, a ładowność to tylko 465 kg. Gdzie w GLS-ie to jest około 700 kg, ale GLS występuje również w wersji 7-osobowej. Tutaj nie macie wersji 7-osobowej. Tutaj natomiast bagażnik jest taki sam jak w GLS-ie 5-osobowej i ma 520 litrów. Ale ma te 520 litrów tylko pod warunkiem, że nie dopłacicie 11 000 złotych za to ustrojstwo, które zajmuje tyle miejsca i nazywane jest lodówką. Dokładnie taką, jak możecie w pierwszym lepszym markecie kupić za jakieś 1500-2000 zł. Tutaj razy 6, bo wiadomo, Mercedes Maybach. Natomiast jeżeli macie lodówkę i ona jest załadowana po brzegi napojami wyskokowymi, to nawet nie jesteście w stanie w ten sposób tutaj zmieścić takiej walizki dłużej. Ona musi być znacznie mniejsza. Ta może jest troszkę niższa. Sprawdźmy. O, już nie, bo tam nam blokuje, zobaczcie, o, tu jest taki garb, w związku z czym nie wejdzie. Tu również nie wchodzi. Mamy jeszcze jedną, żeby nie było, że się nie przygotowaliśmy do zajęć. Ta jest materiałowa. No, taką materiałową. Dobra, wsadzacie. Ale jak macie taką luksusową, ekskluzywną i ona jest sztywna, to rzeczywista pojemność bagażnika Mercedesa Maybach GLS 600 wynosi tyle. Jedna walizka. Dodatkowo zobaczcie. Zamontowano za krótkie sznurki. Nie, ten zszedł. Dobra, ten też. I tutaj nie możecie zdjąć żadnej półeczki, żeby coś większego przewieźć. Ta też nie schodzi, jest niewyjmowalna, chyba że w serwisie, jak zapłacicie 2000 euro, to może Wam ją wyjmą. Tu jest to wszystko sztywne, bo tu jest półka, w której ukryto też część lodówki. Tutaj są te Burmestera głośniki całego zestawu. Więc koszmar pod względem praktyczności tego bagażnika. Lepiej jest, jak nie weźmiecie lodówki, albo wykręcicie tę, jak będziecie gdzieś dalej jechali, no tylko wtedy niestety nie przewieziecie żadnego szampana. Tu co mamy? Zestaw naprawczy. Oczywiście brak jakiegokolwiek koła zapasowego, tylko sobie możecie kompresorkiem dopompować oraz uzupełnić 23-calową felgę tym szajsem, który nigdy nie działa, jak wiem z doświadczenia. Możecie z tej pozycji obniżyć go sobie na tej pneumatyce, żeby obniżyć trochę próg załadunkowy. O, jest, zjeżdża teraz. Powolutku w dół. I siadł nam maksymalnie. O, zobaczcie, dla odmiany jest chrom, 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 chrom. Ja cię chromole. A to nie są rury wydechowe? Są. Tu jest podwójna końcóweczka tam w środku ukryta. I tu też jest tam w środku ukryta podwójna końcóweczka. Wow, fajne rozwiązanie. Hak. I tylko raz cykacie i on sam się wynurza. Nie trzeba kombinować, przytrzymywać. Już macie hak. I żeby go złożyć, to jest dokładnie ta sama procedura. Pyk. Tam wtedy taki mały skrzat wychodzi, przebiega pod samochodem, odkręca dwie śrubki i robi przy tym. O, jak teraz patrzycie na to ujęcie, to możecie skojarzyć z naszym materiałem o Mercedesie Manufaktur S580 w wersji plug-in. Tu sobie możecie kliknąć i go zobaczyć, bo tam wnętrze wyglądało w zasadzie
Identycznie, też były takie wygodne fotele, też miały podusie, też miały dodatkowe poduszeczki i też miały funkcję rozkładania, czyli leżenia. Naciskacie tylko to, przedni fotel pasażera odjeżdża do przodu, Wy dostajecie tutaj, pozycję półleżącą, do tego wysuwa się tutaj jeszcze podparcie na łydki, to są chyba te? Na łydki i możecie podróżować w suwie jak król. Proszę bardzo. Nawet ja z moim wzrostem daję radę. Tutaj i tak jest cudownie. I tak jest wspaniale. I jeszcze jakbyście chcieli coś sobie przekąsić, to wyjmujecie sobie stoliczek. I macie stoliczek i możecie sobie pakować, podobnie jak w S-klasie. Nie jest on zbyt stabilny, w związku z czym może służyć głównie do pracy, na przykład na laptopie albo na tablecie. Oczywiście pasażer tutaj z boku ma drugi taki stoliczek. Co ciekawe, ten fotel... Jak to szło? Tak i tak. Dobrze. Co ciekawe, drugi fotel ma takie samo sterowanie i też ma tutaj podparcie pod łydki. Natomiast wyobraźcie sobie, jaki musi być kierowca, żeby tutaj pasażer mógł sobie tak rozłożyć do jazdy. To musiałby być lenar. No oczywiście możecie tutaj wszystkim sterować przy pomocy takiego małego tableciku z Androidem. Można go sobie wyjąć, można sobie tutaj obsługiwać wszystkie funkcje samochodu, ale jednocześnie służy jako normalny tablet również do odbierania poczty, oglądania filmów. Te filmy możecie też na tych dwóch ekranach sobie wyświetlać. Natomiast za te ekrany dodatkowe musicie zapłacić chyba 11 czy 12 tysięcy złotych. I tu generalnie jest więcej grubych dodatków, bo oddzielne fotele zamiast kanapy kosztują 21 tysięcy złotych. Ta skórka taka, która ma takie ciekawe przeszycia, które przypominają, sami wiecie co, nie muszę Wam mówić, kosztuje dodatkowo 79 tysięcy złotych. Wówczas skórzana jest nawet podsufitka i zobaczcie, to jest przepięknie zrobione i przepięknie wykończone i robi efekt naprawdę wow. Nawet te słupki boczne, wszędzie tutaj jest skóra, taka szara połączona z taką białą i to 79 tysięcy złotych. Do tego jeszcze pakiet biznes za 20 parę tysięcy złotych. No i robi Wam się tak naprawdę egzemplarz za grubo ponad bańkę. Co oprócz tego? No oprócz tego na przykład 4 gniazda USB-C. Tutaj już nie ma zwykłego USB, sterowanie oczywiście klimatyzacją, która jest troszkę daleko i to, czyli zasuwka, która nie działa. Nie blokuje się po prostu. Więc muszę ją przytrzymywać, żeby Wam pokazać, że tu jest schowek na pierdoły, a tutaj macie cup holdery i jeszcze one mają funkcję albo chłodzenia, albo funkcję podgrzewania napojów, które do nich wsadzicie. Natomiast tutaj się coś ewidentnie nie udało znowu. Ale znaczki Maybacha są. Jest tutaj znaczek Maybacha, jest tutaj znaczek Maybacha i tutaj, co Wam przypomina, że nie siedzicie w zwykłym Mercedesie. Lodówka. Ma 2 poziomy chłodzenia i wchodzą tam 2 butelki szampana dokładnie. Prawo, lewo. Jedna dla pasażera, a druga dla Was. I tu na przykład na korkociąg. A w opcjach jest jeszcze punkt pod tytułem podstawka na kieliszki. Nie jestem pewien, czy... Nie do końca jestem pewien, czy jednak samochód za bańkę 200 powinien takie dźwięki wydawać. Sam natomiast fotel ma też funkcję masażu i może być na przykład taki masaż hot gorącymi kamieniami. Dziękuję, progu, wspaniały. Co do materiałów użytych na przykład na drzwiach tutaj z przodu, też nie można mieć zastrzeżeń, bo tak skóra, 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 tu w środku nawet skóra i tutaj wewnątrz wytłoczone wykładzinką. Wygląda to bardzo ładnie. Oczywiście jak to białe będzie się brudziło, no ale jak kogoś stać na takie auto, to stać go też na detailing co tydzień. Więc to nie jest dramat. Natomiast na przykład niektóre z klawiszy, tak jak te tutaj, albo tak jak te do sterowania lusterkami, wydają się tandetnie plastikowe i nawet w klasie A bym się takich nie spodziewał, nie mówiąc o samochodzie za, przypominam, bańkę 200, który w nazwie ma co? Maybach. No i burmesterek zawsze lubiłem te głośniczki. Ślicznie to akurat potrafią zrobić, te głośniczki. Bardzo mnie się to podobuje. Hello, Maybach. Najpierw sprawdzian, czy to zasuwanie działa. Ale przynajmniej mamy fajną ładowarkę indukcyjną tutaj, na której jak leży telefon, to go dobrze widzicie. I to jest akurat plusik, bo proszę bardzo, teraz wydobywam z czeluści tutaj. Cyk. I jest na ładowareczce i Wy go widzicie. Oczywiście bezprzewodowo jest sparowany już z Apple CarPlayem oraz z Android Auto.
ale teraz ląduje tutaj. USB-C, gniazdo zapalniczki, podwójny uchwyt na kubek, podobnie jak z tyłu, albo ma funkcję grzania, albo ogrzewania, zależnie od tego, czy chcecie sobie podgrzać herbatkę, czy schłodzić browary. No są perfumy oczywiście, jak to w Mercedesie. I tutaj konsola, którą znacie, na przykład z V-klasy, którą ja jeżdżę. Dokładnie to samo. Taki samo jest to, taki sam jest ten pad, tak samo tryb do Dynamico wygląda, tak samo macie przycisk z samochodzikiem służący do ustawiania różnych parametrów. To wszystko wygląda dokładnie tak samo jak w Mercedesach konstrukcyjnie sprzed wielu, wielu, wielu lat. Ale oprócz tego dołożono tutaj taką gałę ze znakiem Maybacha, żebyście wiedzieli, że jedziecie Maybachem. O, taką. I se możecie oprzeć o to rękę, żeby jaśnie Panu dłoń odpoczywała, kiedy będzie obsługiwał ten pad. Tu natomiast pojawiły się w GLS-ie dodatkowe przyciski do sterowania trybami terenowymi i faktycznie tych trybów jest tutaj co niemiara. Ten służy do podnoszenia samochodu. O, widzicie, tu możemy go sobie podnosić, tutaj możemy sobie co robić. To nie wiem, do czego nawet służy ten przycisk. Ten służy. O, tu mamy przycisk, zobaczcie. Do podnoszenia samochodu albo do opuszczania, bo w standardzie jest pneumatyka. Możemy wyłączyć kontrolę trakcji. Mamy też asystenta zjazdu, a to jest przycisk do robienia bouncy, bouncy, bouncy. A żeby włączyć sobie skakanie, to najpierw musicie uruchomić tryb offroadowy, czyli tutaj włączyć sobie offroad. Tu musi przestać mrygać ta wspaniała czerwona kontrolka. To o, proszę bardzo. Tryb uwalniania. I jak włączymy tryb uwalniania i zrobimy start, to furka będzie nam robiła hop, hop, do góry i w dół. O, powiem Wam, że właśnie pomyślałem o innym zastosowaniu. Ajajajajaj. Fajny bajer za 37 000 złotych, naprawdę. Na temat tego wszystkiego, czyli cyfrowych zegarów i sprzętu multimedialnego, nie będę się nawet rozwodził, ponieważ jest to dokładnie takie samo jak choćby w Mercedesie klasy E, którego testowaliśmy. Jak chcecie sobie zobaczyć test E53 AMG, to se tutaj kliknijcie i sobie zobaczcie. Dokładnie tak wszystko to tam również wygląda. Natomiast to, co odróżnia Maybacha od GLS-a, to to, że ma taki tryb jazdy, który nazywa się Maybach. I wówczas ten komfort powinien być tutaj niebiański. Jak w Maybachach, nie jak w Mercedesach, a przynajmniej jak w Mercedesach, Maybachach. I sprawdzimy zaraz, jak on w tym trybie Maybach przejedzie przez naszą drogę wyłożoną z płyt, dziurawą, wyboistą. O, proszę. Tryb Maybach. No więc tryb Maybach, koła w ogóle nie czują, że jadą po takiej nawierzchni. On po prostu przepływa nad tymi nierównościami. Natomiast brzęczy. Tak wybiera nierówności, że w ogóle tego nie czujecie. Słyszycie tylko, że jedziecie po płytach, natomiast w ogóle tego nie czujecie. Jak go prowadzę, to nie mam absolutnie poczucia prowadzenia czegoś nadzwyczajnego, a już na pewno nie Maybacha. Prowadzę po prostu wielkiego SUV-a, który ma gwiazdę Mercedesa tam z przodu na masce i którego gwiazdę Mercedesa tutaj widzę w tym miejscu. Swoją drogą, zobaczcie, tutaj przecież nie siedzi się na kierownicy. Zobaczcie, jaka jest jakość tej skóry, jak ona jest tutaj przy szwach już pomarszczona, tu, w tym miejscu. Więc o ile wrażenie takiej luksusowości w pierwszym kontakcie z tym autem absolutnie jest, bo te materiały są po prostu wow. No skóra na podsufitce to nie zdarza się często i nie w każdej marce. No każdy kawałek, każdy centymetr kwadratowy środka obszyto skórą i wykorzystano do tego chyba całą hodowlę krów. Natomiast jak potem zaczynacie tak bliżej się tej jakości tego przyglądać, to zaczynają Was naprawdę wkurzać takie rzeczy, jak pomarszczona skóra na kole kierownicy, jak te boczki w tylnych drzwiach, jaki to dźwięk wydaje. No na Boga, ja rozumiałbym, jakbym kupił auto za 300 czy 400 tysięcy złotych, to jeszcze byłbym w stanie przymknąć po prostu na to oko. Ale kupiłem Maybacha, samochód, który ma w nazwie Maybach, Mercedes, k***a mać Maybach. I mam prawo wymagać, żeby to było dopieszczone w detalikach. Jeszcze rozumiałbym te boczki w tylnych drzwiach, jakby samochód miał, nie wiem, 80, 100, 150 tysięcy przebiegu. Ale nasz egzemplarz ma raptem 18 tysięcy. To powinno być nic dla Mercedesa. Więc to jest trochę z nim jak z taką modelką, którą widzicie po raz pierwszy i wydaje Wam się okrutnie piękna, po czym podchodzicie do Was, uśmiecha się i okazuje się, że nie ma przedniej jedynki.
trochę tak dokładnie jest z tym samochodem. Brakuje tego ostatniego sznytu, przyłożenia się do wykończenia takiego na tip-top. W Rollsie, bo do tego samochodu przecież powinno się go porównywać, albo w Bentleyu. Takie rzeczy, takie drobnostki są po prostu niedopuszczalne. Pozycja za kierownicą bardzo wygodna, fotel ma wszechstronną regulację, bardzo tutaj wygodnie. Mam na przykład podparte uda, co nie jest oczywiste w każdym samochodzie. Świetny kontur fotela, bardzo ładne generalnie są te fotele. A, już rozumiem skąd to w połączeniu z tym skakaniem. A ci Niemcy to jednak pozostały im te naleciałości. Nudzę się, jadę i się nudzę. Ten samochód jest znacznie ciekawszy z perspektywy tylnej kanapy i rozumiem, dlaczego ludzie jak go kupują, to dopłacają 21 000 złotych za te fotele zamiast kanapy, że dopłacają 13 000 złotych za sprzęt multimedialny, 1600 za ładowarkę indukcyjną tam z tyłu, bo to auto tutaj z tej perspektywy jest po prostu zwykłym Mercedesem, a Maybach służy do jeżdżenia w tym miejscu, w którym teraz siedzi silny. Jak znam życie, to jakby miał tam jeszcze ten schowek na 2 kieliszki i szampana w podłokietniku, to z tego filmu nic by nie wyszło. To może chociaż zaskoczy nas osiągami. No bo mamy przecież ciężkie bydle ważące prawie 3 tony, a to ciężkie bydle według producenta dzięki tym 720 Nm i 557 koniom robi setkę w 4,9 sekundy, czyli poniżej 5 sekund. No to byłby wynik wow, jak na SUV-a. Szczególnie tak luksusowego i komfortowego, no bo na sportowego, czyli na takie na przykład Audi RSQ8 już niekoniecznie. No dobra, mamy tryb sportowy, mamy wyłączoną kontrolę trakcji, skrzynia w trybie sportowym. Oż ty, ale się oż ty! O ty, szybki pierun! 5,1 i naprawdę czuć to odepchnięcie tak solidnie. Nawet ten start jest taki ostry, że od razu dostaje uderzenie człowiek w kręgosłup. Tryb sportowy cały czas. Ja, chyba jeszcze lepiej będzie. I nawet jak brutalnie zmienia biegi. 5,0. No naprawdę good. To bym się po nim nie spodziewał tego. Patrzycie na niego i nie wierzycie, że jest w stanie zrobić tak dobry wynik do sety. Brawo. Ale przecież takim Maybachem nie jeździcie w trybie sport. To jest bezeceństwo. Więc ciekawe, jak nam to zrobi z włączoną kontrolą trakcji, jak sobie wejdziemy na przykład w tryb jaki? W Maybach. w trybie Maybach. Więc bez znaczenia jest to, w jakim trybie jeździcie. GLS po prostu robi to w 5 sekund. Ale nie ma niestety skrętnej tylnej osi, w związku z czym manewrowanie nim jest jak próba wpłynięcia pełnomorskim statkiem turystycznym do portu w Giżycku. Trzeba się nakręcić, nawiercić, namachać. Skrzynia 9-biegowa bardzo płynnie, fajnie zmienia przełożenia. Co ciekawe, pomimo że mamy tutaj tego mild hybryda, to moim zdaniem on wcale nie jedzie jak w trybie mild hybrid, chyba że w komforcie. Nawet nie ma trybu takiej jazdy eco. Jest curve, przepraszam bardzo, czyli on tam pracuje sobie w tym zawieszeniem, czyli ono się tak bardzo nie przechyla. Jest dynamic, jest individual, jest sport. Przepraszam, nie dynamic, tylko sport właśnie i jest komfort. Może w trybie komfort w takim razie wyłącza ten silnik. Charge nawet pokazuje teraz, że doładowuje baterię, natomiast większość mild hybridów wtedy wyłącza silnik spalinowy całkowicie. Auto jedzie w trybie żeglowania, a tutaj nic takiego się nie dzieje. Plus tego jest taki, że jak położycie nogę na pedale gazu, to nie ma zwłoki takiej 2-3 sekundowej, jak w większości tych mild hybridów prawdziwych, gdzie ten silnik się rozłącza. Natomiast przez to jest też na pewno wyższe zużycie paliwa. Zamiast 18 spala 18,2. I jednocześnie naprawdę, jak jedziecie nim dynamicznie, tak jak teraz, 80-90 na godzinę, to zaskakująco, przyjemnie, pewnie i bezpiecznie się prowadzi. W ogóle nie macie wrażenia, jakbyście prowadzili takiego wielkiego, krowiastego kolosa, który waży prawie 3 tony. Powiedziałbym, że raczej jest jak na te swoje gabaryty, gibki i zwinny w zakrętach. Czuć oczywiście, że się przechyla, że ten środek ciężkości jest wyżej niż w klasycznym samochodzie, bo to normalne, ale nie ma też takiego wrażenia, jakbyście prowadzili żuka wyładowanego pustakami albo paletami. Resetujemy komputer... O nie, to przepraszam, to Mercedes, tu są wycieraczki. Resetujemy komputer pokładowy i zobaczymy, jakie będziemy mieli zużycie paliwa tak przy 120 na godzinę. Oczywiście, jak ktoś kupuje taki samochód, to zawsze powtarzamy, to jest nieistotne dla niego, czy paliwo kosztuje 4 zł,
za litr, czy 9 zł za litr, bo jak on płaci ratę leasingową 30 000 złotych miesięcznie, to naprawdę tysiaka 2 czy 5 może do tej raty leasingowej dorzucić. Ale istotne jest to, jak daleko jesteście w stanie przejechać takim samochodem, nie zatrzymując się co chwilę po hot doga, po kawę, żeby zatankować auto. Tutaj mamy 90-litrowy zbiornik paliwa, co już jest dużym plusem, no bo wiadomo, większa pojemność oznacza większy zasięg. Więc jeszcze zobaczymy, jakie będzie to zużycie paliwa, żeby wiedzieć, jaki dystans jesteśmy w stanie przejechać na pełnym baku w tym przypadku. Jest niesamowicie wyciszony. Zarówno od komory silnika, jak i szyby, jak i od podwozia, a to też efekt tego, że tutaj mamy pakiet ciszy, jakiś taki specjalny, za który się dopłaca i wtedy dostajecie podwójne szyby na przykład i jeszcze lepsze wyciszenie i faktycznie przynajmniej przy tych 120 jest naprawdę cichuteńko. I jak sobie zwiększymy tę prędkość chwilowo do 140, to co? To kompletnie nic się nie zmienia pod względem głośności w środku. I to jest właśnie ta zaleta tego dodatkowego wyciszenia, bo to nie chodzi o to, żeby przy 100 było cicho, a przy 140 głośno. Efekt jest taki, że przy 160 będzie tak samo jak przy 120. No dobrze, spalanie z tego dystansu, gdzie tam jedziemy 120 stabilnie, raz do 140 przyspieszyliśmy, to 11,2 litra, załóżmy, że to będzie 11. To oznacza, że jesteście w stanie na jednym baku przejechać 800 km z takimi prędkościami. Niech przy 140 będzie to 600-700 km. To uważam, że to i tak bardzo dobry wynik, bo na przykład jadąc do Chorwacji, tam bardziej na północ Chorwacji, spokojnie pojedziecie raptem na 2 tankowaniach. Znaczy nie pojedziecie, ktoś Was zawiezie oczywiście. No to teraz, skoro mamy tutaj tryb offroadowy, skoro mamy ten tryb, który pozwala niby rzekomo wyjechać mu z piachu, kiedy się zakopie, i skoro sam Mercedes twierdzi, że to auto nie udaje terenówki, tylko naprawdę nią jest, no to wiecie, co zrobimy, nie? Jak to zrobić, żeby się celowo zakopać? Po raz pierwszy w życiu chcę się celowo zakopać, żeby zobaczyć, czy wyjadę dzięki temu podskakiwaniu. Ależ tu, kurde, wyboję teraz. No ale z tym prześwitem, to tutaj nawet dla tego samochodu to nie jest, szczerze mówiąc, jakaś wielkie ajwaj. Najgorsze jest to, że jak tutaj wjeżdżam Range Roverem, to wiem, że tam nic się nie może urwać. O, ale wiecie, że nie można wyłączyć do samego końca kontroli trakcji? O, i tu może nam się uda. A dupa podjeżdża skubany. Natomiast skok sprężyny jest tak duży i prześwit w tym uniesieniu terenowym jest tak duży, że naprawdę tu może się zakopiemy? Przytrzymam może trochę hamulec. Dupa. A tu? Też wyjeżdża. No i tak, stańmy. O! Zakopuje się, zobaczcie. Jest, stanęliśmy. I ciekawe teraz, uwaga. Tryb uwalniania. Start. Pod górkę go nie uwolni, ale może go uwolni z górki. To żadna sztuka akurat. Bez podskakiwania też by zjechał. Jo, jakie ślady zrobiłem Mercedesem Maybachem GLS w piachu na podjeździe. Jakie, to jest zajebiste. Auto. Nie no, potrzebowalibyśmy po prostu tutaj gdzieś naprawdę ultra głębokiego piachu, żeby te koła tam wmieliły się w ten piach i dopiero wtedy. Może tu, kurwa. Nie tam. Głupie! Prawda jest taka, że wydajecie 37 koła na ten Active Body Control po to, żebyście mogli się popisać przed kumplami na osiedlu, że wasz samochód po rapersku potrafi skakać. Bo tak to w takim terenie on przejeżdża przez absolutnie wszystko. Dziękuję za uwagę. No więc tak. O, i po to jest ten tryb. Żebyście mogli sobie jechać po drodze tego typu z prędkością 90-100 na godzinę. Natomiast sztywność nadwozia ma niewielką i to jest czuć na tej drodze przede wszystkim przy większej prędkości. W terenie aż tak bardzo tego nie czuć. Zdecydowanie większą na przykład mają takie Range Rovery. Tutaj czuć, jak ta buda troszkę pracuje. O, na przykład teraz właśnie. I przez to też wszystkie elementy tego wnętrza przy takiej jeździe, gdybyście tak jeździli codziennie Maybachem, no to mogłoby próby czasu nie wytrzymać. Reasumując,
Mamy tutaj definitywnie do czynienia z przerostem formy nad treścią. 1 000 000 albo 1 200 000 za Mercedesa, który tak naprawdę udaje Maybacha. Wszystko tu jest takie samo. To, co było niesamowite w Maybachach, to, że owszem, korzystały z technologii Mercedesa, ale były Maybachami. Tam wszystko było pieczołowicie wykończone, dopieszczone do ostatniego elementu. Tutaj macie w zasadzie domówić sobie możecie inne felgi, inne lakiery, zrobić tam zamiast kanapy podwójne miejsca, trochę macie więcej skóry, bo możecie ją sobie nawet na dachu zażyczyć. Natomiast to jest wszystko, to są dodatki, które mogłyby być dodatkami również do normalnego GLS-a, bez dorabiania do tego ideologii Maybacha. Natomiast mimo tego, że jest to mega przerost formy nad treścią, to jest to zwariowany samochód. I przynajmniej mogliśmy Wam pokazać parę fajnych rzeczy, takich choćby jak to, że w SUV-ie można mieć z tyłu rozkładane krzesło z masażem, z wentylacją i w zasadzie leżącą pozycję, jak choćby to, że śmiesznie podskakuje. Dorobiono też do tego ideologię, że sobie wyjedziecie z tym terenu, natomiast wszyscy wiemy, że to jest naprawdę dla szpanu i dlatego, żeby o Mercedesie, Maybachu, GLS 600 było głośno. No i jest głośno. I chyba o to w tym całym interesie w tym wypadku chodzi.